So everyone is a sower. Każdy z nas jest siewcą. And isn't it wonderful that we can worship together today? Jest wspaniale, że możemy chwalić Boga razem na tym miejscu. And this beautiful text that comes from Acts chapter 1, verse 8. I ten wspaniały tekst pochodzi z 8 rozdziału Dziejów Apostolskich. Yeah, and it reads like this. Acts chapter 1, verse 8. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Dzieje apostolskie, rozdział 1, wiersz 8. Ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który przyjdzie na was i będziecie mi świadkami i w Jeruzalemie, i we wszystkiej judzkiej ziemi, i w Samarii, aż do ostatniego kraju ziemi. And I know that we normally pray before we start the sermon, and I won't change that method, so we'll just pray. Módlmy się. Yeah. Dear Heavenly and Almighty Father, I require strength from up high to be able to share your message with everyone. Amen. I don't know if it's just me, but changes are taking place all around us. Zmiany zachodzą wokół nas. Yeah, there are so many events taking place. Tak wiele wydarzeń dzieje się. Mentioning just a few, there's just heard about some killings in the America. Niektóre z tych wydarzeń, pewne zabójstwa w Ameryce. I heard last week about a young couple that went to Alaska and they didn't come back. Pewna młoda para udała się na Alaskę i nigdy nie wrócili już. I just heard there's fire in the Amazon forest, in the Amazon jungle. Ogromny pożar w dżungli nad Amazonką. And in the Amazon, if you're not aware, but the value and the volume of oxygen represents something like 20% of our oxygen in planet Earth. Może nie zdajemy sobie sprawy, ale właśnie te ogromne lasy nad Amazonką produkują około 20% tlenu dla całej naszej ziemi. There's rubbish in the ocean. Wiele śmieci w oceanach. The fish are eating plastic. Ryby zjadające plastik. There's erosion on the beaches. Erozja naszych plaż. I've heard in Mornington near Mount Martha that people are complaining about these little beach boxes being eroded. The beach is wearing away. Niektórzy ludzie tutaj z naszych okolic narzekają, z okolic Mount Martha, że właśnie następuje zniszczenie plaży. And I know that some of you live out in that direction, so who knows what's going to happen to the peninsula. Może niektórzy tam właśnie mieszkają, no nigdy nie wiadomo, co się może zdarzyć dla tego właśnie obszaru, peninsuli. We're hearing about climate change. Słyszymy często na temat zmian klimatycznych. There's political unrest in Hong Kong, in Papua New Guinea. Wiele niepokojów politycznych w Hongkongu czy na Nowej Gwinei. There's a currency crisis. Również kryzys polityczny, kryzys finansowy. We certainly need to be prepared. I musimy być przygotowani na to wszystko. But I'm not here to talk about any of these political issues or what's happening around in that regard. Nie jestem tutaj po to, żeby mówić o tych wszystkich problemach politycznych i tym podobnych. In Matthew chapter 24, Jesus mentions about signs just before his second coming. W rozdziale 24 Jezus wymienił pewne znaki, które nastąpią przed Jego powtórnym przyjściem. And we can all observe that current events that are taking place are showing these signs. I jak wiemy z obserwacji, właśnie to, co się dzieje, potwierdza te wszystkie znaki. We as Seventh-day Adventists need to share the gospel message with those around us. Jako adwentyści mamy ten obowiązek, ażeby dzielić się naszym poselstwem ze wszystkimi naokoło nas. And we're to feed the hungry and to welcome strangers into our lives. I również karmić głodnych i tych, którzy są może obcy wśród nas. Now it's an interesting, you've probably just studied this morning about the need for the needy in your Sabbath lessons.
Również nasze lekcje szkoły sobotniej mówią na temat zaspokajania potrzeb tych, którzy potrzebują tego. And it was interestingly enough that I received a phone call from Pastor Pavel to say that I'm preaching today. Pastor Paweł właśnie zadzwonił do mnie i nadmienił, że ja dzisiaj mam mówić kazanie. Because my other close friend and associate couldn't because of a health problem. Dlatego, że mój przyjaciel nie mógł właśnie tego uczynić, tak jak miało być poprzednio. And all these things are sort of coming together, and I sort of wonder I have to speak. Także te wszystkie rzeczy razem tutaj zgromadzone, no i także muszę wystąpić tutaj i mówić. So that's why I'm sharing with you. Tak więc z tego też powodu dzielę się z wami to, co słyszycie. I'll talk about mission work. Jeśli chodzi o pracę misyjną. And so when I was a teenager, I thought that mission work was going out into Africa. Gdy byłem nastolatkiem, to myślałem, że praca misyjna to jest coś, co powinno być wykonywane w Afryce. To go into the jungle. Idąc do po prostu dżungli. Yeah, I liked adventure, I still do. Może związane z jakąś przygodą. But then I was reading about David Livingstone. Ale gdy czytałem o Davidzie Livingstone, he was a Scottish physician and a missionary. Który był szkockim lekarzem i również misjonarzem. And what he did. I co on czynił. But I didn't go to Africa. Ale nie udałem się do Afryki. I heard about the missionaries there. They got attacked. Słyszałem o pewnych misjonarzach, którzy byli atakowani. So I did nothing. I did nothing. Tak więc ja nie uczyniłem nic. I just ignored it. Ignorowałem to. So I work with a number of people. Miałem do czynienia z kilkoma różnymi osobami. People once a year. Może raz do roku. Sometimes a few more. Czasami może więcej. People come and ask questions of me. I ludzie przychodzą i zadają pewne pytania. I suppose in sharing it throws a weight on a person's shoulders. I takie właśnie dzielenie się to jest jakby podawanie ręki komuś, można powiedzieć. Exactly, we have to open up our mouths, our minds, and you listen to the stories. I otwieramy nasz umysł, nasze serca i słuchamy pewnych historii. So I had a busy week. Tak więc mam tydzień dosyć pracowity. And I just share some of these episodes. I chciałbym się podzielić pewnymi epizodami. So a guy came in and he put papers all over my desk. Pewien człowiek przyszedł i położył pewne dokumenty, papiery na moje biurko. And the normal reaction is, so what do you want me to do with this? Normalna reakcja jest pytanie, no co chciałbyś, ażebym zrobił z tym? So I've got a problem and I want you to solve it for me. Mam problem i chciałbym, żebyś to rozwiązał. So how am I supposed to solve this problem? W jaki sposób mogę to zrobić? And so you start at one end, you look through and you solve the problem. Więc zaczynamy z jakiegoś początku, no i przechodzimy przez to i staramy się rozwiązać ten problem. But the interesting part is he says, so you're so calm. Ale interesująca strona tego jest, że tutaj jest pewien spokój w tym wszystkim. How do you manage? W jaki sposób ty radzisz sobie z tym, żeby być tak spokojny? How do you answer a person like that? W jaki sposób odpowiedzieć osobie, która tak pyta? So okay, so I carry with me these glow tracts. Mam zawsze ze sobą te właśnie malutkie broszurki. These happen to there's another series called Beyond as well. Pokazała się następna seria właśnie tych małych broszurek. And very simple, 2 pages. You can read them in about 5 minutes. Jest to bardzo proste, można przeczytać w ciągu 5 minut. So when I get stuck for words and that's mainly all the time. I czasami mam czas.
So I share these with people. I staram się dzielić również tym z innymi ludźmi. And we've got heaps of those if anybody wants to share this with other people as well. Mamy tego mnóstwo i jeżeli ktoś chce, może się w to zaopatrzyć. But more importantly, he asks about, being calm. I talk to him about God. Ale najważniejsze, jeśli chodzi o, wracając do tego człowieka, to było pytanie, w jaki sposób można być spokojnym. Zacząłem mówić na temat Boga. And he, is there sort of saying, can't figure it all out about evolution and creation. On mówi, ja tak za bardzo nie jestem w stanie zrozumieć tego wszystkiego, jeśli chodzi o ewolucję czy stworzenie. So I'm trying to think of how do I sort of show a person is an Asian background. Ten człowiek pochodził z Azji i zastanawiam się, w jaki sposób mogę mu coś przekazać. And you've got only a few minutes to share this with a person, so where can I focus? Gdy mamy właśnie tylko kilka minut, na czym skupić uwagę tej osoby? And we already know that, we can start off with God and Jesus. Oczywiście możemy zacząć od Boga, od Jezusa. But it'll sort of certainly lose him very quickly. So I talk about the human eye. Możemy w ten sposób One of our eyes. osobę po prostu jakby zgubić. Dlatego zacząłem mówić na temat ludzkich oczu. Exactly, the eye. How beautiful it is that it can see distance. You can work out how far your hand is, how far your neighbor is. Jak wspaniale te oczy są stworzone, że możemy widzieć odległość, możemy ocenić, jak daleko pewna rzecz się znajduje, na przykład nasza dłoń. Yeah, the pressure that the eye sort of goes through, and I sort of shared that I get pressures in my eyes as well. Pewne ciśnienie, które jest wywierane na oczy, również to mnie dotyczy. And it is affected because the vision is not so clear because the eye pupil comes out of focus. Czasami właśnie to widzenie nie jest zbyt wyraźne, dlatego że nasza soczewka nie skupia się tak jak powinna. How if somebody shines a piercing light, like for example the light in front of me, into my eye, I have to squint. Jeżeli ktoś zaświeci nagle jakimś ostrym światłem, to moje oczy reagują niezbyt dobrze. And so this is where our discussion went in, not only through mathematics or equations, but just showing him about the eye and said to him quite simply, so you think that this eye came into existence through evolution? A żeby nie wchodzić w jakieś matematyczne rozważanie i tak dalej, po prostu było postawione pytanie, czy sądzisz, że to całe oko tak skomplikowane mogło powstać samo tylko przez ewolucję. So there's my entry into, talking about God. I to był mój wstęp do rozmowy na temat Boga. And he's sort of saying, but look, we get all into so much debt, we're all running around. Ale tu mamy następnym etapie, my mamy tutaj pewne długi, my wszyscy biegamy naokoło. And he's saying, so why do you have children? Pytanie, dlaczego mamy dzieci? He's in his 30s and he's just gotten himself married. On był około 30 lat, był żonaty. His family did a fortunate thing. They came from Vietnam. They were also persecuted there. So the government, in about the 80s, they let the Vietnamese people come to Australia. Miał trochę szczęścia w życiu, dlatego że był prześladowany w swoim kraju, w Wietnamie, i australijski rząd się zgodził na to, żeby on mógł tutaj się znaleźć. And I'm not going to talk about specifically his name, but just to generalize that, so they bought a house, a nice house. It's now worth very, very expensive house. I również miał szczęście tutaj kupić pewien dom, który jest w tej chwili dosyć drogi już. And he's asking me about should he have children? I pytanie zadał, czy powinniśmy mieć dzieci. For me, a complete stranger to ask me should I have children and what's the purpose of children? Było to takie dziwne pytanie dla mnie, pytając się, czy ja powinienem mieć dzieci, jaki jest cel tego.
So, I can just say nothing, but I shared with him, you have children so that they also can have part of your DNA and share God with others. Mógłbym nie odpowiedzieć na te pytania, ale może taka odpowiedź, że nasze dzieci dzielą nasze DNA, cechy i mogą również przenosić pewne informacje na temat Boga. So again, he was sort of, okay, so some of this information does get through. It's sort of, he was telling me about the flat earth and Brian Cox. The flat earth, the theory that the earth is flat. I również poruszaliśmy pewien temat, teoria, że Ziemia jest płaska. And about Brian Cox, that astrophysicist as well, that is out there talking about trying to figure out how the earth was created. I również o pewnym naukowcu, astrofizyku, który wysunął pewne teorie na temat, w jaki sposób to wszystko zostało stworzone. Look, all I did was plant for him ideas, because I sort of said, look, I believe in God, I believe in creation, and I've given him some thoughts when he left. I ja mu powiedziałem, że ja wierzę w Boga, wierzę w stworzenie i dałem mu pewne materiały, gdy on odchodził. We all have our moments. Każdy z nas ma jakąś chwilę w życiu. Later on that day I had another meeting. Nieco później w tym samym dniu miałem następne spotkanie. This time from a young lady named of Mary. Tym razem była to młoda kobieta o imieniu Maria. And she was telling me about, again, we were doing paperwork, but we digressed onto a topic. She was sharing that her husband's a preacher. Robiliśmy pewne formalne, urzędowe sprawy, ale zeszliśmy na temat właśnie osobisty i powiedziała, że jej mąż jest kaznodzieją. And not from the Adventist church, but from another denomination. Nie z naszego kościoła, ale z innego kościoła. And she was telling me how these people were entering the church and they saw a beggar on the side. I opowiadała mi, w jaki sposób właśnie ludzie przychodzą do kościoła. He had his little basket out there and he was collecting. I tam znajduje się pewien koszyk i zbierane są pewne dary. And as the people were going into the church, they would say, God bless you. I jest powiedziane za każdym razem, że ludzie przychodzą do kościoła, jest udzielane takie błogosławieństwo. They drop their coins in and God bless you and go inside. Wrzucają monetę, niech Cię Bóg błogosławi i wchodzą do środka. But nobody stopped actually to sort of, talk to this man. Ale nikt nie zatrzymuje się, ażeby porozmawiać z kimś. And she was telling me that somebody actually did stop to talk to this man and invited him into the church. I ktoś zatrzymał się, ażeby porozmawiać właśnie z tym pewnym człowiekiem i zaprosić go do kościoła. And the person was actually waiting for exactly such a moment. I ta osoba właśnie w tym momencie oczekiwała właśnie na coś takiego. Because they became a Christian. Dlatego, że oni byli chrześcijanami. As a result of just somebody talking to that person. I właśnie dzięki tej właśnie rozmowie ta osoba stała się chrześcijaninem. So I also gave some of those nice glow tracts to them that maybe she might be able to use that in her work. Tak więc podarowałem tej osobie właśnie tą broszurkę, ażeby mogła w swojej pracy również dzielić się tymi materiałami. And she's a chemist by profession. Ona, jeśli chodzi o jej zawód, to była aptekarzem. But she's changing it to study about the justice system. I studiowała również sprawy związane z systemem sprawiedliwości. And I sort of, was sort of talking to her about why she's going into this justice system, got nothing to do with health, but she sort of said to help people. I było pytanie, dlaczego ona zmienia swój zawód właśnie z aptekarza na coś, co jest zupełnie niezwiązane ze zdrowiem. A odpowiedź była po to, żeby pomóc ludziom. And this sort of again takes us down the track of sharing, because I said that's what I do. I to dalej prowadzi do następnych konkluzji, że to jest właśnie to, co ja również też próbuję robić. So Jesus called us to share the blessings we receive with those around us, particularly those in need. Tak więc Jezus zachęca nas, ażebyśmy dzielili się tymi błogosławieństwami, które otrzymujemy od Niego, z tymi, którzy potrzebują. So
On Wednesday, I received a call W środę otrzymałem telefon, saying that a person that I knew had passed away. i dowiedziałem się, że osoba, którą dobrze znałem, odeszła. That was it was my friend. It was my friend. Był to mój przyjaciel. Excuse me. So this was a person that I had befriended. Była to osoba, z którą zaprzyjaźniłem się. I found him in a terrible mess. On znajdował się w tym czasie w dosyć dużym problemie. And he's gone. Teraz on odszedł. It's another story in itself. Sama w sobie duża historia. And I invited him to church. Zapraszałem go do kościoła. He was so happy, Był szczęśliwy, and he's not here. ale teraz już go nie ma. So we've got a different perspective on how we look at others. Tak więc mamy możliwość, każdy z nas, w inny sposób popatrzeć na innych. We've got the light, Mamy światło, we've got the salt, mamy sól. and Jesus urged his disciples to be the salt and the light amongst others. I Jezus zachęcał swoich uczniów, żeby byli tym światłem i solą wśród innych. So we all have a moment to share our story with Jesus with someone. I zawsze mamy jakąś możliwość, ażeby dzielić się Jezusem wśród innych. And share the story before it's too late. I dzielić się Jezusem, zanim nie będzie za późno. And it reminds me of a story from Matthew chapter 4 verse 19. I to przypomina mi historię z Ewangelii Mateusza, rozdział 4 i wiersz 19. And Jesus was walking in the Sea of Galilee. He saw two brothers, Simon, called Peter, and Andrew, his brother, and he said to them, "Follow me, and I'll make you fishers of men, or fishers of me." Jezus, chodząc, ujrzał dwóch braci Szymona, które zwał Piotrem, i Andrzeja, brata jego, którzy zapuszczali sieć w morze, i rzekł im: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Yeah, so I met yet another person by the name of John. Spotkałem innego człowieka, który miał na imię Jan. This was going back a few years ago now. To było kilka lat temu. And in this particular instance, this John, he sort of, kept following me. I w jakiś sposób ten człowiek po prostu jakby chodził za mną. He was on tablets. Używał pewne tabletki. He had diabetics. Był chory na cukrzycę. He also had depression. Również był w depresji. I thought he was just, a stranger, so I, shoved him off. Być może nie powinno się rozmawiać z takim człowiekiem. And but he ended up one Friday when I was closing up my office. I zdarzyło się któregoś piątku, gdy zamykałem moje biuro. And he wouldn't let me go. Że on nie pozwolił mi iść. So I had a dilemma. Pewien problem. I was getting frustrated. Byłem sfrustrowany. I ended up becoming his friend. I w ten sposób stałem się jego przyjacielem. After a number of visits, I visited him. Wkrótce później odwiedziłem go. And it gets to a terrible part where in this visitation that he ended up saying, I sort of told him about God as well. Również starałem się mówić na temat Boga. He became more sick. Stał się bardziej chory. And I visited him in hospital. I odwiedziłem go w szpitalu. And then he says that I'm going to bury him. I on zażyczył sobie, ażebym ja go pochował. He wants me to farewell him. I chciał, ażebym właśnie ja go pożegnał. So I did. Tak więc uczyniłem to. I ended up going to his website. I ended up going to his graveside. W końcu znalazłem się nad jego grobem.
There were 5 people. Było tam tylko 5 osób. The caretaker, Ktoś, kto się właśnie opiekował nim, 2 people from the funeral parlor, 2 osoby z zakładu pogrzebowego, the person who dug the hole, osoba, która kopała dół and me. i również ja. And I asked if I could read some scripture. Zapytałem, czy mogę przeczytać coś z Biblii. So we all have pains. Wszyscy mamy jakieś cierpienia, ból. So I had the privilege of reading at the graveside. To więc miałem ten przywilej, ażeby przeczytać coś nad grobem. So we mentioned about sowing seeds. Mówiliśmy na temat siania ziarna. And we've all got the ability to sow seeds. Wszyscy mamy tą możliwość, ażeby siać. And Ruben read that little fragment about sowing seeds taken from Mark chapter 4. Było tu czytane część właśnie z Ewangelii Marka na temat siania ziarna. And some of the seeds, they fall on the roadside. Niektóre z ziarn upadły na drogę And the birds come and eat it. i ptaki je zjadły. Some falls on stony ground. Niektóre upadły na ziemię kamienistą And it's scorched by the sun. i zostały zniszczone przez słońce. Some falls amongst the thorns. Niektóre wpadły w ciernie And the thorns, they choke it. i ciernie je zadusiły. And some falls on good soil. Ale niektóre upadły na dobrą glebę And they yield a crop. i wydały plon. And some of that generates a crop of 30 times or 60 times. Niektóre wydały plon 30-krotny, inne 60-krotny. And the sower sows the seed. I siewca sieje te ziarno, And it's the seed is the word. a ziarnem jest słowo. So the seed has fallen on us. I to ziarno upada na nas. And if the seed falls on the good soil, then the seed is sprouting. Jeżeli to padnie na dobrą glebę, to ono rośnie And it will be ripe for the harvest. i będzie gotowe na żniwo. So Christ has followed us to be good examples to others. I Jezus właśnie daje nam to polecenie, żebyśmy byli dobrym przykładem dla innych. So we have to share this about His truth. I żebyśmy się dzielili prawdą. We have to share about His second coming. Również na temat Jego powtórnego przyjścia. We have to proclaim the 3 angels' message. Mamy głosić poselstwo trójanielskie. It's like young John the Baptist, who found himself that all he's trying to do is make straight the path of the Lord. To było tak jak Jan, który miał właśnie prostować ścieżki przed Jezusem. So I suppose it comes from my side that look, I'm not a preacher. Oczywiście ja nie jestem mówcą, kaznodzieją, But I try. ale próbuję. So when I was a teenager, I remember this particular story. Gdy byłem nastolatkiem, to pamiętam, taka historia była. So I met a person on the way home. Spotkałem pewną osobę w drodze do domu. He was in the cavity of a door. Znajdował się przy drzwiach, And he was drunk. był pijany. I spoke to him. Rozmawiałem z nim. Found he was a doctor. Okazało się, że on jest lekarzem. He had a family. Miał kiedyś rodzinę, But because he was drunk, he's got no family. ale teraz z powodu pijaństwa stracił. I listened to his story. Słuchałem jego historii. I shared him with my mum and dad. Podzieliłem się na temat moich rodziców. And through time, this has sort of stuck with me. I przez jakiś czas to miałem z tym problem. I don't know if it gets any easier. No, nie zawsze jest łatwo. So we all have got something to share with others. Mamy zawsze coś do podzielenia się z innymi. We all have the miracles to share with others. Mamy również możliwość opowiadać o pewnych cudach, które dzieją się. So everything we own is thanks to God. Dlatego, że to wszystko, co posiadamy, zawdzięczamy tylko Bogu. Everything we do is thanks to God. Co czynimy, to jest tylko dzięki Bogu.
So let's sow this seed of truth with others, Tak więc siejmy to ziarno prawdy dla innych, to those who are willing to listen to us. dla tych, którzy zechcą słuchać nas. So we all have the ability to share Jesus with those around. Wszyscy mamy te możliwości, ażeby dzielić się Jezusem naokoło nas. So why aren't we doing this? Dlaczego więc tego nie czynimy? And it comes back to our first text that we have read, which was, just bear with me for a moment, and Chcemy wrócić do pierwszego tekstu, który był czytany. and that first text happens to be taken from Acts chapter 1, Pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich. verse 8, that says, "You shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, Otrzymacie moc, gdy Duch Święty stąpi na was. and you shall be witnesses to me in all Jerusalem, I będziecie mi świadkami w Jeruzalemie, and in all Judea and Samaria, w Judei i w Samarii, and to all the ends of the world." aż do krańców ziemi. Amen. Amen.